Cześć, ja nazywam się Maciej Mizgier, a to jest moja recenzja kamery Canon C70. Zapraszam. Ten krótki klip, który właśnie widziałeś, był wyprodukowany w całości na C70. A sama C70 to jest pierwsza kamera od Canona z ich nowym mocowaniem RF, które do tej pory mogliśmy spotkać tylko i wyłącznie w aparatach bezlusterkowych z serii R. A teraz to mocowanie pojawiło się po raz pierwszy w pełnoprawnej kamerze filmowej, co daje nam możliwości używania nowych obiektywów właśnie RF. Dodam tutaj tylko tyle, że obiektywy RF są uważane obecnie za najlepsze obiektywy fotograficzne na rynku. Jest to najmniejsza kamera z serii Cinema EOS z zupełnie nowym korpusem. Z korpusem łączącym w sobie dwa światy. Świat aparatów bezlusterkowych i świat kamer filmowych. Ze świata kamer filmowych czerpie swoje wspaniałe możliwości filmowe, a ze świata aparatów bezlusterkowych swoją niską wagę, mały rozmiar, kompaktowość, a także łatwość w użyciu, co czyni ją idealną do pracy na gimbalu. Mówiąc gimbalu, mam na myśli lekkie, małe, w cudzysłowie jednoręczne gimbale i taki zestaw idealnie sprawdzi się do pracy na wszelakiego rodzaju eventach, takich jak śluby, koncerty czy inne wydarzenia kulturalne, a także do pracy, także do stworzenia mikrodokumentu, którego swoją drogą się dopuściłem właśnie przy pomocy C70 i stworzyłem taki mikrodokument. Link do tego filmu znajdziesz pod tym wideo. Gorąco zachęcam do zobaczenia, jak wygląda film wyprodukowany w całości przy pomocy Canona C70 i dodam raz jeszcze, jest to mikrodokument traktujący o naszych szczecińskich mozaikach. Raz jeszcze gorąco zapraszam, link do tego dokumentu znajduje się pod tym wideo. To, co ja najbardziej lubię w kamerach filmowych, to mnóstwo przycisków wyprowadzonych na właśnie korpus kamery. I dobrze, że w C70 również tego nie zabrakło i Canon dał radę upchnąć tak dużo przycisków w tak małym korpusie. Dzięki czemu nie muszę przerzucać się przez całe menu, przez wszystkie jego zakładki po to, żeby zmienić konkretną funkcję. Wystarczy wcisnąć odpowiedni przycisk i już dana funkcja jest włączona. Dodatkowo wszystkie przyciski można przemapować i nadać im swoje funkcje, które na chwilę obecną są nam potrzebne. Ja jestem użytkownikiem C200 i jestem już przyzwyczajony do layoutu Canona i bardzo, ale to bardzo rzadko muszę go zmieniać, przez wzgląd na to, że według mnie jest on dosyć logiczny, a dodatkowo jest fajnie właśnie opisany na korpusie kamery. I tak naprawdę, jeżeli ktoś nowy złapie taką kamerę, wszystko widzi, co gdzie jest i jest to umiejscowione, tak jak już wcześniej wspomniałem, w mojej opinii, naprawdę w bardzo przemyślany sposób. Ale żeby nie było, że C70 można sterować tylko w sposób manualny, to Canon po raz pierwszy w swojej kamerze dodał dotykowy wyświetlacz. Oczywiście dotykowy wyświetlacz już był w świecie kamer Canona, ale on służył tylko i wyłącznie do ustawienia punktu ostrości kamery. A teraz, dzięki dotykowemu wyświetlaczowi, możesz ustawić kluczowe parametry kamery. I ja, zdeklarowany dotykacz i klikacz przycisków, niejednokrotnie złapałem się na tym, że właśnie z tej funkcji korzystałem. Wystarczy kliknąć odpowiedni punkt ekranu, by rozwinęło się menu i dzięki niemu możesz ustawić chociażby rozdzielczość wideo, które właśnie nagrywasz.
Dodatkowym miłym akcentem dodawanym przez producenta jest rączka. Rączka niby nic nadzwyczajnego, ale jeżeli przesiadasz się na przykład ze świata aparatów bezusterkowych, no to nie uświadczysz takiego akcesorium dodawanego właśnie do aparatu i jeżeli chciałeś mieć aparat z rączką, no to przeważnie musiałeś do tego dokupić jakąś klatkę i do tego zamontować rączkę. A tutaj Canon dodaje rączkę w zestawie. Nie ma ona faktem żadnych funkcji, można do niej przyczepić na stopkę chociażby mikrofon, ale przyda się ona na pewno do po pierwsze przenoszenia kamery, a po drugie kręcenia ujęć z rąk, gdyż kamerę można złapać właśnie za rączkę i od dołu i w ten sposób właśnie wykonywać swoje ujęcia z rąk. A dodatkowo przy takich ujęciach przyda się elektroniczna stabilizacja obrazu, która jest dostępna w C70. Jest to ten sam system, który znajduje się w kamerze C300 Mark III i C500 Mark II. I szczerze powiem, nie spodziewałem się tak dobrych efektów po elektronicznej stabilizacji. Kamerę również zabrałem na typowe zlecenie ślubne i okazało się, że 90% moich ujęć było właśnie kręcone z rąk. Przez wzgląd na to, że stabilizacja elektroniczna C70 jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobra i w zestawieniu z wcześniej omawianą rączką daje naprawdę bardzo fajne efekty. Kontrolery audio wraz z przełącznikiem Phantom Power. Tak, w kamerze znajduje się również Phantom Power, co daje nam możliwość korzystania z profesjonalnych mikrofonów. Ale wróćmy, znajduje się z tyłu obudowy za odchylanym ekranem. A no właśnie, w kamerze również znajduje się odchylany i obracany wyświetlacz, dzięki czemu możemy chociażby kręcić samego siebie i patrzeć na tym wyświetlaczu, czy kompozycja naszego kadru jest taka, jaką byśmy chcieli. Dodatkowo możemy kręcić na przykład kamerą od góry, odchylamy sobie wyświetlacz i również wtedy widzimy, co kręcimy. I ostatnia rzecz, która na chwilę obecną przychodzi mi do głowy, do której może przydać się odchylany ekran, to jest wtedy, kiedy kręcimy z rąk, powiedzmy w tej pozycji odchylamy sobie ekran i znowu widzimy, co kręcimy. Także odchylany ekran w mojej opinii powinien znajdować się w każdej kamerze filmowej i dobrze, że w C70 również go nie zabrakło. Pozostając dalej przy audio, w C70 mamy dwa porty mini XLR, port jack 3,5 mm i dwa wbudowane mikrofony. Dwa wbudowane mikrofony, które w mojej opinii są naprawdę bardzo dobrej jakości. Powiem więcej, podczas nagrywania mini dokumentu, o którym wcześniej wspomniałem, do którego zachęcam, link znajduje się do niego pod wideo. Miałem podpięty profesjonalny mikrofon właśnie pod jeden z portów mini XLR, ale również jako backup nagrywałem dźwięk tymi dwoma wbudowanymi mikrofonami. I kiedy wziąłem ten plik i wrzuciłem na oś czasu do mojego programu, w którym montuję, byłem bardzo zdziwiony, że jest taka dobra jakość tych dwóch mikrofonów i nawet z początku pomyliłem ten dźwięk właśnie z dźwiękiem z profesjonalnego mikrofonu montowanego na XLR. Także to bardzo dobrze świadczy o jakości mikrofonów użytych właśnie w C70. A skoro już jesteśmy przy froncie kamery, bo to właśnie tam znajdują się mikrofony, o których przed chwilą mówiłem, na uwagę zasługuje tutaj system filtrów ND. Jest to ten sam system, który jest w pozostałych kamerach serii Cinema EOS, czyli C200, C300, C500, aczkolwiek został on przeprojektowany po to, by mógł się zmieścić w mniejszym korpusie C70. Dla przypomnienia, posiada on 2, 4, 6 kroków i jego możliwości możemy poszerzyć do 8 i 10 poprzez ustawienia kamery. Ja osobiście używam najczęściej 2, 4, bardzo rzadko 6 kroków, ale dobrze, że mam możliwość wejścia na jeszcze wyższy w cudzysłowie poziom, jeżeli na przykład warunki pogodowe będą mnie do tego zmuszały, a nie będę chciał po prostu przymykać przysłony. Wraz z C70 został zaprezentowany specjalny, dedykowany do tej kamery adapter RF do EF, taki swojego rodzaju speed booster. Po jego zamontowaniu do kamery, kamera zyskuje kąt widzenia przybliżony do tego, który znajduje się w kamerach czy też aparatach z pełną klatką, co czyni kamerę jeszcze fajniejszą,
ponieważ zyskujemy szerszy kąt widzenia i na przykład tutaj widzisz, zamontowałem obiektyw natywny RF 50 mm i obraz wygląda właśnie tak. A tak wygląda obraz z adapterem i z obiektywem EF 50 mm. Zauważ, jak dużo więcej kamera widzi. A dodatkowo owy adapter możemy przykręcić dzięki specjalnym miejscom montażowym do korpusu, co zwiększy bezpieczeństwo połączenia. Przejdźmy teraz do najciekawszego elementu C70, jakim jest sam sensor. Otóż matryca, która znajduje się w tej kamerze, jest to ta sama matryca, która znajduje się w C300 Mark III. Czyli mamy matrycę tutaj Super 35, 9,6 megapiksela z nowym systemem Dual Gain Output. Dzięki temu systemowi zyskujemy bardzo dużą rozpiętość tonalną. Canon deklaruje tutaj rozpiętość na poziomie 16 stopni. Na tym wideo widzisz, jak wiele szczegółów rejestrowanych jest w najjaśniejszych i w najciemniejszych partiach kadru. Ten system bardzo przydał mi się na zleceniu ślubnym i szczerze powiem, to specjalnie właśnie po to C70 wziąłem na ślub, po to by sprawdzić, jak radzi sobie ona w warunkach, kiedy już światła zaczynają przygasać, a na dworze zaczyna robić się ciemno. I wideo rejestrowane przez kamerę miało naprawdę bardzo niski poziom szumów, co oczywiście przełożyło się na jakość końcową materiału. Kamera ma możliwość kręcenia w 100 i 120 klatkach w 4K i 180 klatkach w 2K. Pamiętaj, że przy wyższych klatkarzach, właśnie takich jak 100, 120 czy 180 klatek na sekundę, nie działa Dual Gain Output. Dual Gain Output działa tylko i wyłącznie do 4K 60 klatek. A tutaj masz kilka wideo prezentujących, zestawiających ze sobą jakość poszczególnych możliwości nagrywania w slow motion. Oprócz zebry w C70 również znajduje się false color, dzięki któremu w łatwy sposób ustawisz poprawną ekspozycję swojego kadru. False color to jest to, czego brakuje mi bardzo w C200 i cieszę się, że Canon idzie w tą stronę, żeby implementować tą funkcję również do tańszych kamer. Omawiając jakąkolwiek kamerę od Canona, nie sposób nie wspomnieć o systemie autofocus, który jest w niej zawarty. I tak samo jak w pozostałych kamerach serii Cinema EOS, tak i w C70 pojawił się wspaniały system autofocus, dodatkowo wzbogacony o funkcję śledzenia tyłu głowy. Nie sposób wymienić tu ilości razy, kiedy to ja korzystałem z systemu autofocus w moim Canonie C200. A z tego co zaobserwowałem, ten w C70 jest jeszcze ciut lepszy i dodatkowo dostajemy ten algorytm śledzenia tyłu głowy. Ja z autofokusa najczęściej korzystam podczas pracy na gimbalu i wtedy nie muszę się martwić o ostrość obiektu, który właśnie nagrywam. Formaty nagrywania. I tutaj pojawiają się różnice między C70 a pozostałymi kamerami serii Cinema EOS, czyli C200, C300 i C500. Otóż C70 nie nagrywa w RAWach. Za to nagrywa w XFAVC, nagrywa w MP4 w kodeku OLAI, Longop w XAVC 4K do 30 klatek. Jeżeli chcemy wejść na wyższy klatkarz 50, 60, 100 czy też 120, przechodzimy do Longop. Oczywiście nagrywa w różnym bitrate'cie, przy różnych rozdzielczościach, w podpróbkowaniu 422
w 10 bitach, a także jeżeli chcemy uzyskać mniejsze wielkości plików, możemy przejść na przykład na 4.2.0 i 8 bitów, jeżeli na przykład nasze wideo ma trafić na social media. I na sam koniec coś, co powinno być na samym początku, czyli 2 sloty kart SD, na których to możesz nagrywać backup, możesz nagrywać różne rozdzielczości, czyli na przykład na jedną kartę 4K, na drugą 2K, a także możesz nagrywać proxy. Ja podczas zlecenia ślubnego, w którym to korzystałem z C70, używałem drugiego slotu, oczywiście jako backup, ponieważ nie ma nic gorszego niż utrata danych jeszcze z tak ważnego dnia, jakim jest ślub. Dla kogo jest to kamera? Jest to kamera dla wszystkich tych, którzy poszukują kompromisu. Kompromisu pomiędzy dużą kamerą filmową a aparatem bezlusterkowym. W mojej opinii C70 idealnie wpisuje się w tą niszę, dając pełne możliwości kamery filmowej, zachowując przy tym mały rozmiar znany nam ze świata aparatów bezlusterkowych. Także jeżeli tworzysz filmy ślubne, filmy reklamowe, czy też może mikrodokumenty, to właśnie ta kamera jest dla Ciebie.